Dzień dobry. Jestem wreszcie na siedlisku, ale się cieszę. Już mnie tyle czasu tu nie było. Zdążyłam sobie troszeczkę wypielić tą rabatę. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te begonie. Rewelacja po prostu. To jest kwiatek numer 1 na takiej półcień. Tutaj rosły pelargonie. No to już nie kwitną. Ale za to niespodzianka. Tu jeszcze krzeczek papryku. Pięknie wygląda. Owocuje. Jeszcze nie zmarzł. Ma tu ciepło przy namiocie. Chodźmy do warzywnika. A, jeszcze tu przywiozłam agrest z ogrodu, maliny, trochę kocimiętki i fireletki. Tutaj bodziszek. Także jeszcze trochę będę dosadzać. Szybki spacerek. Dzień już krótki, ciemno się robi wcześnie. A tutaj jeszcze tyle pracy mam w ogrodzie. Całkiem zarosły te rabatki, ale widzę, że tu pięknie się rozrósł goździk. Więc w przyszłym roku powinien ładnie kwitnąć. Oczywiście trzeba usunąć niektóre rośliny, bo to już chwasty. Hej malutki. Truskawki to jakaś masakra. Całkiem zarośnięte znów przez chwasty. Zastanawiam się, czy nie usunąć tego poletka truskawek i nie zamienić go na rabatę kwiatową. O, słoneczko dzisiaj wyszło. Ładnie jest. No i tym gąszczem będę się musiała zająć. Przygotować grządki do zimy. Jeszcze jakieś pojedyncze kwiaty. I tam ładnie przy ściance trzymają się jeszcze nasturcje. A tu mamy taką rabatkę malutką kwiatową. No też trzeba uprzątnąć, przyciąć. Ale to nie teraz, bo na razie idziemy na spacer z kawą. Gulliver, co tak pędzisz? A malutki? Malutki, chodź! Hej! Chodź, dobry pies. Dobry pies. Chodźcie, zobaczymy, ile wody jest w tym małym stawiku. A jest dużo. Naprawdę bardzo dużo. I to wszystko z deszczy, które ostatnio padały. Oho, bażanty. Tutaj na tej górce już pozmarznięte dynie. Jeszcze jakieś 2 dynie piżmowe zostały, ale też zmarznięte. Darek tylko nie zebrał. Może jedna będzie dobra. Jakaś mucha tutaj się grzeje. Słychać szum strumyka. Ale mało tutaj go widać w tej trawie. Chodźmy do dużego stawu. Jeszcze rzut oka na strumień, tu wypływający z mostka, spod mostka. A nad nim dzika róża. Wow! Zobaczcie, ile wody. Zejdę trochę niżej, mam nadzieję, że nie zjadę. Gulliver już poszedł na spacer samodzielnie. Tylko malutki grzecznie spaceruje z ponią, tak? Dobry pies. Dobry pies.
Tyle liści na pomoście i jeszcze więcej liści w stawie. Co nie malutki, ale zobacz jaka przejrzysta woda. Widać dno, widać załamania folii. Także woda jest bardzo czysta, ale przydałoby się wybrać liście i glony, bo troszkę ich jest. Tu się pięknie rozrosła. Ach, jak to się nazywa? Rukiew wodna. O, tu jak się pięknie rozrosły glony. No tak, trzeba byłoby je usunąć. Pałki już rude. Niektóre roślinki już całkiem zamierają na jesień. A niektóre będą sterczeć tak spod lodu. Tu też ta rukiew zdominowała przestrzeń. No i oczywiście glony, ale jest i mięta. Na spacer do lasu pójdziemy innym razem. Muszę już wracać. Także tędy, tymi schodkami. A następnie tędy, tymi schodkami. Tu Darka czeka naprawa tego podestu przy kibelku. Powiesił sobie lustro. No dobra, wracamy. Bardzo dziękuję za spacerek wspólny. Do zobaczenia. Dzień dobry. No to ja się biorę za posprzątanie tego bałaganu po budowie. Pozbieram te kamienie i wrzucę je w jedno miejsce. Tutaj przetargałem ten rozwalony kompostownik. Także powrzucam te kamienie tu nie powinny mi przeszkadzać. Chyba dziura w kółku. Ja przecież dobijałem te gwoździe, no. A, tu wystaje. No i pięknie. Proszę, mam. Tym razem wziąłem takie kółko lane. Jestem ciekawy, czy się sprawdzi. Ono jest trochę cięższe, ale może nie będzie się przebijało tak szybko. No i przepraszam, błąd w podliczeniu w takim razie kosztów, no bo sprzątanie też należy do kosztów fundamentu. 65 zł.
No dobrze. Uprzątnąłem. Tu mam te dwa jeszcze betony. Ale to pewnie może do szklarni pójdą. A, zobaczymy. Przerzuciłem te kamienie, bo tu mogą mi tylko przeszkadzać, a teraz one i tak zresztą wymagają ponownie czyszczenia, no bo przez ten okres to one trochę się zazieleniły, zabrudziły. Ale nie jest tak źle. Myślałem, że ich jest mniej. A jak się tak wrzuci na kubkę, to jest ich całkiem sporo. Tu i z tamtej strony. No tu mam jeszcze takie duże głazy, ale to już traktorem. Te 3 bloczki zostawię, to sobie poprawię te schodki. Będzie trochę wygodniej z nich korzystać. No i tu jest całkiem dużo kamieni, tu pod stodołą i tak naprawdę jeszcze tam pod stodołą. Także nie jest tak źle. Na sporo projektów to powinno wystarczyć. Błoto tu się straszne zrobiło. Zrobiłem taki mały rowek. Może przy następnym deszczu. O, możesz podkopać malutki, pokop trochę jeszcze. Wiesz, bo możesz panu pomóc, no. No dobra, to idę, wymyślę sobie coś innego. No dzień dobry, kocie. Wyspałeś się? Pokaż się tu państwu, jak wyglądasz. Kotek w kołnierzu. Kotek dostaje jeść w przyczepie. No i cały dzień spędza w przyczepie. Nawet ma kuwetę w przyczepie. Także nie jest mu lekko. No ale jakoś tydzień pobędziemy tutaj. I wracamy do siebie. Kotek musi mieć jeszcze często zmieniany opatrunek na ogonie. Teraz zmieniliśmy 2 razy podczas tego tygodnia sami. Także opatrunek niezbyt fachowo założony, ale mam nadzieję, że się będzie trzymał. I zaraz wracamy. Kotek musi się przyzwyczaić, już się przyzwyczaił, że podczas posiłku cały czas jest obserwowany, bo w każdej chwili może przestać jeść i zacząć się lizać. A lizać się nie może. I dlatego normalnie cały czas nosi kołnierz. Nie no, trochę pozwalamy mu się lizać przecież. Pod okiem. Nie pod ogonem, tylko pod kontrolą. Już? Skończyłeś? Zobacz, coś tam jeszcze zostało, kocie. Dobry kotek, zjadaj do czysta. No, kocie, tam nie. Tam nie, tam się nie lisz. Lisz sobie łapki. Mordkę możesz sobie lizać. Kocie, kiciusiu. No tam nie. No tam nie. Nie przeklinaj, my nie przeklinamy. No właśnie. Pan nie pozwala kotkowi się lizać, tak? Tam, gdzie by kotek chciał. O, łapkę tak. Łapkę tak. To ja się teraz zajmę stawem. Przygotuję go do zimy. O, ale ropucha. Nie wiem, czy ją widzicie. O, olbrzymia. Czyli wygrabię liście, pozbieram, powyciągam odkurzaczem te glony. Woda jest fantastyczna. Czyściutka. No ale dla mnie za zimna, a dla Marty jeszcze za ciepła.
To odkurzyłem. A teraz muszę się pośpieszyć, bo już znowu lecą mi do stawu liście. Kupiłem taką siatkę, taką dużą siatkę nylonową 15 na 15 metrów i tutaj będę chciał ją rozciągnąć. Tylko najpierw muszę przygotować sobie pręty do siatki, żebym mógł je na niej rozciągnąć. Dospawam do tych prętów, mam takie zbrojeniowe pręty, dospawam do nich haczyki, żeby tą siatkę można było w łatwy sposób zdejmować, bo w sumie to nie wiem, jak ona zadziała. Czy to jest tak, że na nią będą spadały liście, a potem wiatr będzie je wywiewał dalej, czy też trzeba będzie co jakiś czas jednak ją z tych liści opróżnić. No mam nadzieję, że natura jednak zrobi to za mnie. Malutki, co? Słoneczko jest, tak? No wreszcie, po 3 tygodniach deszczy, nie no był, chyba w poniedziałek było słoneczko. No trzeba się pośpieszyć, bo tych liści to tutaj, to są zupełnie nowe liście, to co tutaj spadło. Co tam malutki? Co? Buziaka chcesz?
sporo takich śledzi od przyczepy kempingowej. No i super. I zrobione. Fajnie, że ta siatka jest taka mocna, bardzo elastyczna, ale mocna, więc da się ją ładnie rozciągnąć. A i tak jeszcze sporo liści zdążyło mi już wpaść do stawu. Jedyna moja obawa w zasadzie jest taka, że mam nadzieję, że tutaj nam ptaki nie będą wpadały, bo siatka jest mało widoczna. No nic, będziemy oglądali, będziemy sprawdzali na bieżąco i reagowali. Na razie to widzę, że motylek tam wpadł. I fajnie, bo chyba będzie tak jak myślałem, że te liście na tej siatce będą suche, więc jakiś silniejszy wiatr powinien je zwiewać, więc mam nadzieję, że liczę, że najbliższa potrzeba, żeby siatkę odsłonić, to jak Marta uzna, że woda jest wystarczająco zimna do morsowania. Ale i na to chyba mam pomysł. Nie będę jej zdejmował siatkę, a niech się kąpie pod siatką, prawda? Więc nie jest źle, bo właściwie to najbardziej się właśnie tego obawiałem, że naspada tu dużo liści i te liście dogną siatkę do wody i dalej będą gniły, więc trzeba będzie po prostu co jakiś czas ją zdejmować. Teoretycznie zrobiłem ją na takich trytytkach zaczepionych o te dospawane uszka, więc tutaj zdjąć to nie jest problem, ale mimo wszystko dość sporo poszło tych śledzi, żeby też siatkę naciągnąć, żeby liście nie podwiewało pod nią. Więc trochę zabawy ze ściąganiem siatki by było. Ale widzę, że wiatr robi swoją robotę. No to ja jeszcze tylko zamelduję, że tu mam już wszystko zrobione, także cegła jest już wszędzie, pod całym domem wymurowana. No trochę lepiej się teraz z tych schodków korzysta. Dalej trzeba skakać, ale już nie tak jak poprzednio. Dobra, idę zobaczyć, co tam Marta robi. Malutki, co to za głupie zabawy? Malutki zgłupiał. Zostaw ten ogon. Zostaw mu ten ogon. No dobrze, to ja sobie idę. Wzięłam się za porządkowanie w warzywniku, ale przede mną jeszcze długa droga. Pokażę, co już zrobiłam. Uprzątnęłam tę rabatkę kwiatową. Wypieliłam żurawinę. Wrzuciłam jej trochę obornika, ale przydałaby się jeszcze jakaś ściółka. Posadziłam te 2 agresty, które przywiozłam z naszego domowego ogrodu. Tam się dusiły pod brzozą, a tu będą miały świetnie. I posadziłam pod płotem maliny. Papryki i bazylia, które rosły w tych doniczkach, już są uprzątnięte. Papryki upiekliśmy sobie z dynią i z marchewkami, z burakami. Truskawki już z grubsza też są wypielone. Raczej nie dojrzeje. Prędzej Darek ją zje, jak zobaczy nagranie. Tutaj pod lasem, gdzie mamy studnię i gdzie posadziliśmy ten jaśminowiec,
przesadziłam forsycję, bo rosła przy drodze, a tam będzie ciągnięty wodociąg, bo studnia niestety nie spełnia naszych oczekiwań. I tu jeszcze jedną roślinkę przesadziłam, również rosnącą koło drogi. To jest lilak Meyera. Takie patyki też przywiezione z domu. Zdążyłem w ostatniej chwili. Zobaczcie, ile liści tutaj nawiało. I niestety tutaj na środku ta siatka mi się zapadła. Chyba będę musiał jeszcze dorobić odciągi do tych prętów, bo pewnie one pod wpływem ciężaru się wyginają. Ale zobaczymy. To na spokojnie. Widać, że wiatr zwiewa też te liście z siatki, więc nie jest tak źle. Sporo ich tutaj leży. Pewnie trzeba będzie to zgrabiać co jakiś czas, żeby to nie nawiewało ich z powrotem. Tak, trzeba zrobić odciągi, bo te pręty są trochę elastyczne. No ale pogodę dzisiaj mamy paskudną. Szkoda, bo Marta się nastawiła na pracę w ogrodzie, w warzywniku w zasadzie. I mam nadzieję, że sobie odpuści, bo przy takiej pogodzie to tylko się przeziębi. Taki trochę leniwy tydzień w naszym wydaniu, ale trochę chciałem odpocząć po tej pracy z fundamentem, a pogoda dzisiaj paskudna. Momentami świeci słońce, ale generalnie to wieje silny wiatr i co chwila popaduje deszcz. I pewnie za moment też będzie padało, bo już tam idą następne chmury. A z naszej strony to już wszystko. Znaczy, no prawie wszystko, bo Marta poszła gdzieś tam w las i nie wraca. I pewnie przyniesie mi z godzinę nagrania ze spaceru i co? No nic, no wrzucę to na koniec. Może nawet nie będę ciął. Także życzę Wam miłego spaceru z Martą. A ja już dziękuję za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Malutki, złaź mi z rabatki. Już szybciutko cofaj się. Cofnij się, no. Dzisiaj dzień bardzo dynamiczny. Pada często i bardzo mocno wieje. Ale korzystam z przerwy w deszczu i przejdę się jeszcze po siedlisku. Niewiele zrobiłam. Może dzisiaj jeszcze się uda trochę zrobić w warzywniku. Udało się.
Chodź, idziemy, nie ma wyjścia. Idziemy tędy. No chodź. Malutki, do domu idziemy. Chodź, chodź, chodź. Znajdziesz inną ścieżkę? Nie sądzę. Myślisz, że tędy będzie lepiej, ale ta łąka ci się zaraz skończy. Ale dobra, to i ja spróbuję. No i mamy błotniste podejście na niepoznaki okryte liśćmi, żeby łatwiej było wywinąć orła. Oczywiście kamera nie oddaje kąta nachylenia tego stoku. Wygląda ten całkiem płaski, a jest pod górkę. Ale ładnie. Przydługi ten spacer i pewnie Darek do filmu go potnie. Ale naprawdę jest pięknie. I ostatnie podejście. To teraz chodźmy tu.